Witam Was bardzo serdecznie. Ten odcinek zaczynamy wewnątrz auta, ponieważ właśnie wnętrzem dzisiaj będę się zajmował. Pokażę Wam, jakich kosmetyków używam, ogólnodostępne, nie są to jakieś profesjonalne, do tego, żeby po prostu przygotować auto do jazdy. Bardzo ważne jest, żeby mieć czyste auto, wtedy się wygodniej podróżuje i jest bardziej komfortowo. Więc robimy detailing amatorski, zobaczymy jak to wyjdzie. No i co? Zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Słuchajcie, wnętrze już jest odkurzone, teraz pozostało je umyć. Ja będę korzystał akurat z takiego produktu, który jest ogólnodostępny. Zwykła pianka do tapicerki i dywanów, mniej więcej coś tego typu. Oraz jakiś tam koncentrat, płyn do dywanów. Nie do dywanów. Oraz jakiś tam płyn do wnętrza. Generalnie nie ma to znaczenia dla mnie. Ważne, żeby po prostu samochód był w środku czysty. Jak się pianka skończy, to przejdę wtedy na ten środek i będę korzystał z tej szczotki, bo jest naprawdę spoko. Pomyślałem sobie, żeby jeszcze pokazać Wam, jak wyglądają te pasy. One są szare, jak to wnętrze, natomiast kolor mają brązowy od brudu. Jednak to wnętrze okazało się być trochę bardziej brudne niż mi się wydawało. Te środki, które Wam pokazywałem na początku, nie za bardzo pomogły. Natomiast ja mam jeszcze taki jeden specjalny dla profesjonalistów, do których mi daleko. Ale generalnie jest spoko. Zaraz Wam pokażę, jaki robi efekt i naprawdę przy trudniejszych zabrudzeniach to po prostu działa. Tutaj właśnie przemyłem tą listwę tym takim lepszej jakości środkiem. Spróbuję nagrać z drugiej strony, albo jakieś znaleźć takie fajne właśnie też miejsce i zaraz Wam to pokażę. Dobra, zróbmy może na tej listwie, tej jeszcze nie ruszałem. Tak wygląda przed. No i tak wygląda efekt po. Na żywo jest duża różnica. Ja użyłem akurat takiego środka, który nazywa się Pure Voice World Natural Look. I on jest spoko, bo można z niego korzystać zarówno plastików wewnątrz, jak i nawet tych zewnętrznych. Tak więc ja na dzisiaj w sumie będę kończył. Autko udało mi się sprzątnąć. No jest zdecydowanie duża różnica. O wiele przyjemniej się siedzi w środku. Mam nadzieję, że też będzie się przyjemniej jeździło. Teraz Wam pokażę jakieś efekty z tego, jak udało mi się samochód doprowadzić do porządku. No i co? No następnym razem będziemy się zabierali za mechanikę i zawieszenie, a potem korekta lakieru. Więc tak to wygląda. Łapcie teraz efekt moich prac. Zmęczony jestem. Ale było warto, bo przynajmniej jest fajnie.
Yo!